Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Czy twoja działka kryje wstrząsające niespodzianki? Ja jestem spokojny. Zdiagnozowałem działkę z ongeo.pl. Ty też zasługujesz, by wiedzieć wszystko o działce, którą posiadasz lub kupujesz. Zdiagnozuj działkę z ongeo.pl. Dziś został otwarty ostatni odcinek drogi ekspresowej S61 w Polsce, czyli obwodnica Łomży. Film został podzielony na 4 części. W części pierwszej omówię fragment, który dziś został otwarty. W części drugiej przedstawię cały przebieg drogi ekspresowej S61 w Polsce. W części trzeciej opowiem, jak idzie budowa lub przygotowania do budowy trasy Via Baltica w Estonii, na Łotwie i na Litwie. Pod koniec filmu opowiem kilka zdań na temat Rail Baltiki. Odcinek, który został otwarty, ma długość 13 km i znajduje się na północny zachód od Łomży. Według pierwotnej umowy ten fragment powinien był zostać otwarty już pod koniec 2021 roku. Jednak włoska firma Salini, będąca głównym wykonawcą, nie podjęła prac w terminie, co poskutkowało rozwiązaniem umowy. Budowę tego odcinka rozpoczęto w 2022 roku, a realizuje je Intercor. Dziś otwarto jedną nitkę, natomiast druga zostanie udostępniona w przyszłym roku. Jednak nie zmienia to faktu, że jest to ogromne wydarzenie. Mieszkańcy Łomży na swoją obwodnicę czekali od wielu lat, a może nawet dziesięcioleci. W miarę otwierania kolejnych fragmentów S61 w mieście rosły korki i zdenerwowanie. W ostatnie miesiące, gdy wszystkie inne odcinki S61 zostały już otwarte, a jedynym wąskim gardłem pozostawał właśnie przejazd przez Łomżę, pod względem ruchu stał się dla mieszkańców prawdziwą udręką. Trasa zaczyna się na węźle Łomża Zachód na połączeniu S61 z drogą wojewódzką nr 760. Droga wojewódzka to była droga krajowa nr 61, która łączy Łomżę z Ostrołęką. Drugi węzeł to Nowogród, gdzie S61 łączy się z drogą wojewódzką nr 645 w stronę Łomży i Nowogrodu. Trzeci węzeł to Łomża Północ. Tutaj od strony wschodniej do S61 zostanie doprowadzony nowy ślad DK64 w stronę Jerzewa i Białegostoku. Na razie jednak ten odcinek nie jest udostępniony, ponieważ DK64 cały czas jest w budowie. Otwierany fragment kończy się na węźle Kolno na połączeniu S61 z DK63. Po drodze krajowej nr 63 możemy pojechać w stronę Kolna i Piszu. Najważniejszymi obiektami na trasie są dwa równoległe mosty nad Narwią długości 1205 metrów. Obiekty powstawały w 3 technologiach. Metodą nasuwania podłużnego, tak powstała część zalewowa lewobrzeżna mostu o długości 664 metrów. Metodą nawisową, w ten sposób powstała część nurtowa mostu o długości 458 metrów. Oraz metodą na rusztowaniach stacjonarnych. Tak powstała część zalewowa, prawobrzeżna o długości 83 metrów. Dwujezdniowy most umożliwi bezkolizyjne przeprowadzenie drogi ekspresowej S61 nad Doliną Narwi, jak i samą rzeką. Pod obiektem znajdować się będą przejścia dla zwierząt, a także drogi wewnętrzne oraz przejazd gospodarczy na wale przeciwpowodziowym. Obie nitki mostu mają po 22 przęstwa na 21 podporach pośrednich oraz 2 przyczółkach. Inwestycja została współfinansowana z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a kwota dofinansowania to 518 milionów złotych, przy całkowitej wartości projektu 805 milionów złotych. Otwarcie tego fragmentu to ogromna zmiana w transporcie w tej części kraju. Do dziś S61 stanowiła 2 oddzielne odcinki ze sobą niepołączone. Żeby przejechać z jednej części do drugiej, trzeba było wjechać do centrum miasta. Dodatkowo na obecnym moście w Łomży z racji ograniczeń tonażowych ciężarówki musiały omijać Łomżę, więc droga S61 nie była do końca wykorzystana. Po otwarciu trasy po stronie zachodniej, ale również po otwarciu jakiś czas temu DK63 od południa oraz w przyszłym roku DK64 po stronie północnej, Łomża zostanie miastem z obwodnicą w 3/4 koła. Więc ruch tranzytowy z miasta zostanie całkowicie wyeliminowany. Otwarcie tego fragmentu na pewno spowoduje spadek aut na S8 z Ostrowi Mazowieckiej do Białegostoku oraz na DK8 z Białegostoku do Augustowa do drogi S61. Omówił teraz cały przebieg tej drogi w Polsce. Od dziś droga ekspresowa S61 ma długość 213 km i jest już gotowa w całości, oprócz wspomnianego fragmentu koło Łomży, gdzie jedziemy po jednej nitce. Trasa zaczyna się na granicy polsko-litewskiej w Budzisku. Przechodzi koło następujących miast: Suwałki, Ełk, Szczuczyn, Stawiski, Łomża
i kończy się na węźle Ostrów Mazowiecka Północ, gdzie łączy się z drogą ekspresową S8 relacji Warszawa-Białystok. Łącznie w ciągu trasy jest 18 węzłów drogowych, inaczej zwanych wyjazdami, oraz 2 węzły drogowe na połączeniu S61 z innymi drogami ekspresowymi. Na węźle Ełk Wschód trasa łączy się z drogą S16, która w przyszłości połączy Ełk z Olsztynem. Drugi węzeł to wspomniane połączenie S61 z S8. Trzeba tu wyraźnie zaznaczyć, że węzeł ten został zaprojektowany idealnie. Łącznica z kierunku S61 w stronę S8 jest łącznicą bezpośrednią, a ta w drugą stronę półbezpośrednią. Umożliwia to zachowanie dużych prędkości podczas przejazdu i nie trzeba, jak to bywa na innych bardzo ważnych węzłach w Polsce, zwalniać np. do 40 km/h. Pasy włączania i wyłączania mają na całej długości po 2 pasy. Wzdłuż całej trasy S61 istnieje 6 par parkingów kategorii pierwszej, gdzie jest parking i toaleta. Istnieje też na razie jedna para kategorii drugiej, gdzie dodatkowo jest stacja paliw. Parking ten zlokalizowany jest pomiędzy Ełkiem a Suwałkami, a jego nazwa to Rudniki Północ i Południe. Generalna Dyrekcja ogłosiła przetarg na dzierżawę kilku innych parkingów, jednak mimo kilku przetargów nikt się nie zgłosił. Mam nadzieję, że po otwarciu dzisiejszego odcinka coś się ruszy w tej kwestii. Jedna stacja paliw na fragmencie ponad 200 km to trochę mało. Jako ciekawostkę dodam, że S61 jest jedną z 2 dróg najważniejszych kategorii w Polsce, która nie przechodzi koło żadnego miasta wojewódzkiego. Drugą jest A18 w południowo-zachodniej Polsce. Druga ciekawostka jest taka, że S61 jest jedyną drogą w Polsce z dróg klasy A i S, która przechodzi przez jedno województwo, później przez drugie, a następnie z powrotem przechodzi przez to pierwsze. Opłaty. W Polsce pojazdy do 3,5 tony nie płacą za przejazd, ale pojazdy powyżej 3,5 tony już tak. I tak od 1 listopada 2024 roku Ministerstwo Infrastruktury planuje o około 1600 km rozszerzyć sieć dróg krajowych objętych opłatami przez pojazdy przekraczające 3,5 tony. W tej puli znajdzie się także ponad połowa trasy S61. Przedstawiam mapkę z zaznaczonymi fragmentami, gdzie będą obowiązywały opłaty za przejazd. Przechodzimy do omówienia, jak wygląda trasa Via Baltica w pozostałych krajach. Budowa tej drogi to ogromny projekt transportowy w tej części Europy. W planach jest połączenie Tallina w Estonii przez Łotwę i Litwę do Polski. W Estonii planowana trasa Via Baltica zaczyna się w stolicy kraju i prowadzi na południe przez Parnawę do granicy z Łotwą. Jeśli przyjąć, że początek planowanej trasy to połączenie drogi nr 4 z obwodnicą Tallina, czyli trasą nr 11, to projektowana długość trasy w Estonii wynosi około 170 km. Droga będzie budowana w śladzie istniejącej drogi nr 4. Na ten moment fragmentów, które można nazwać autostradą lub drogą ekspresową, jest raptem 17 km. W 2 miejscach niepołączonych ze sobą. Jest to 9 km na południe od stolicy kraju oraz 8 km koło Parnawy. 2 odcinki długości 15 oraz 16 km powinny być wybudowane do 2027 roku w przekroju 2+2. Pozostałe fragmenty albo są planowane, albo we wczesnej fazie planowania, natomiast pomiędzy Parnawą a granicą z Łotwą na ten moment nie jest planowane zupełnie nic. Zamieszczam mapkę, którą dostałem od jednego z kolegów, który rozrysował, jak na dziś to wszystko wygląda. Planowane odcinki nie wiadomo do końca w jakim przekroju będą budowane. Należy tu podkreślić, że w Estonii mieszka raptem 1 400 000 osób, a w stolicy kraju 460 000 osób. Wzdłuż trasy największym i właściwie jedynym miastem jest Parnawa, gdzie mieszka niecałe 45 000 osób. Więc budowa autostrady w przekroju 2 jezdni o 2 pasach ruchu na wielu fragmentach wybudowana by została z ogromną rezerwą. Przecież nawet jakby ta droga już była wybudowana, to ruch tutaj diametralnie nie wzrośnie. Zamieszczam mapkę, jak wygląda średniodobowy ruch na drogach w Estonii. W okolicach Tallina na krótkim fragmencie ruch wynosi ponad 14 000 pojazdów, pomiędzy Tallinem a Parnawą pomiędzy 6 a 14,5 tysiąca pojazdów, natomiast pomiędzy Parnawą a granicą z Łotwą jedynie poniżej 6 000 pojazdów na dobę. Uważam, że na całym odcinku przekrój 2+1 z rezerwą pod drugą jezdnią wraz z węzłami drogowymi w zupełności by wystarczył. Łotwa. Na terenie tego kraju planowana długość Via Baltiki to około 200 km. Jeśli przyjąć, że planowana Via Baltica na terenie Łotwy zostanie poprowadzona wzdłuż istniejących dróg A1, A4, A5 i A7, to na ten moment nie został wybudowany żaden fragment trasy w standardzie autostrady. Co więcej, w mieście Salac-Kriva, po polsku Salis, istnieje wąski most, gdzie ruchem steruje sygnalizacja świetna. Jednak kraj zmaga się ze znacznymi korkami, szczególnie na drogach z Rygi w kierunku Litwy oraz na obwodnicy Rygi. Na Łotwie mieszka niecałe 2 miliony osób, a w stolicy kraju około 600 000. Niedawno została oddana obwodnica miejscowości Kekawa na południe od Rygi, która ma standard autostrady długości 10 km.
Tutaj jako ciekawostkę dodam, że jest to pierwsza autostrada na Łotwie z pasem awaryjnym i węzłami drogowymi. W planach jest budowa obwodnic zatłoczonych miast Lecawa oraz Bałuska. Obwodnica Kekawy jest pierwszym udanym projektem partnerstwa publiczno-prywatnego na Łotwie i kraj planuje kontynuować budowę dróg przy użyciu kapitału prywatnego. W pierwszej kolejności planowany jest odcinek z Rygi do granicy z Litwą, natomiast kolejnym krokiem będzie fragment na północ w stronę granicy z Estonią. Jednak na ten moment trudno podać konkretne daty. Przewodniczący Zarządu Łotewskich Dróg Państwowych potwierdził, że Łotwa, podobnie jak Estonia, nie dysponuje środkami na duże projekty infrastrukturalne wyłącznie z budżetu państwa. Litwa. Na Litwie planowana Via Baltica będzie miała długość około 270 km. Trasa zostanie poprowadzona drogami A10, A17, A8, A1 i A5. Obecnie w standardzie autostrady znajdują się 3 części o łącznej długości 77 km. Są to 12-kilometrowy fragment autostrady A1 na północny zachód od Kowna oraz 2 odcinki autostrady A5 długości odpowiednio 34 oraz 23 km. Zachodnia obwodnica Kowna oraz fragment od końca jej obwodnicy do początku autostrady A5 długości 21 km posiada 2 jezdnie z 2 pasami ruchu oraz węzły drogowe, jednak na tym fragmencie można spotkać również zwykłe zjazdy na lokalne drogi, a nawet zawrotkę, która jest bardzo niebezpieczna. Ta część ma zostać przebudowana do standardu autostrady. Obecnie trwa budowa 2 fragmentów autostrady A5 pomiędzy Kownem a granicą z Polską. Pierwszy odcinek to obwodnica Mariupola, która częściowo została już otwarta, a brakujący fragment ma zostać udostępniony do końca tego roku. Drugi odcinek od Kalwarii do granicy z Polską w Budzisku jest również w budowie. Jego długość to 12 km, a trasa zostanie otwarta w przyszłym roku. Tak więc w 2025 roku będzie się dało przejechać drogami dwujezdniowymi z Budziska do wsi Sitku Ani, gdzie od A1 odbija Via Baltica długości 111 km. Pozostały fragment ze wsi Sitku Ani do granicy z Łotwą ma następujący status. Od wsi Sitku Ani do Poniewierza wzdłuż drogi A8 ma powstać do 2030 roku autostrada długości około 80 km. Kilka lat temu powstała obwodnica Poniewierza w ciągu A17 długości 22 km. Droga ma przekrój 2+1, a w obrębie węzłów przekrój 2+2. W ciągu trasy na połączeniu z innymi drogami występują zarówno węzły drogowe, jak i ronda. Tutaj również do 2030 roku trasa ma zostać przebudowana na autostradę. Fragment na północ od Poniewierza długości 57 km prawdopodobnie będzie realizowany jako droga 2+1 z rezerwą pod 2 jezdnie, aczkolwiek nie jest to jeszcze przesądzone. Obecny fragment dróg A10, A17 i A8 jest jednym z najniebezpieczniejszych na Litwie. Jest tam wiele skrzyżowań, bardzo duży udział pojazdów ciężarowych oraz często zdarzają się kolizje z dzikimi zwierzętami. Podsumowując, można śmiało powiedzieć, że Polska, jeśli chodzi o drogę Via Baltica, wyprzedziła pozostałe kraje, przez które trasa ma przechodzić o lata świetlne i powinniśmy być z tego naprawdę bardzo dumni. Otwieramy dziś ostatni odcinek trasy, a jak sami widzicie, właściwie oprócz Litwy za dużo się w pozostałych krajach nie dzieje. Na koniec coś związanego z transportem, ale nie z drogami. Równocześnie z planami Via Baltica realizowany jest projekt o nazwie Rail Baltica. Trasa, podobnie jak droga, połączy Polskę z Estonią, a docelowo także z Finlandią. Pewnie wielu z Was interesujących się geografią i transportem zastanawia się, czy są plany budowy przeprawy łączącej Tallinn z Helsinkami. Otóż tak, istnieją takie plany i to od bardzo dawna. Planowane połączenie ma być połączeniem właśnie kolejowym, a nie drogowym. Byłby to najdłuższy tunel na świecie długości w zależności od wariantu od 68 do 85 km. Natomiast szacunki dotyczące kosztów budowy tunelu wahają się od 7 do 16 miliardów euro. Czy obiekt powstanie? Na to pytanie raczej nie ma odpowiedzi. Na pewno taki tunel znacznie skróciłby czas przejazdu pomiędzy dwoma stolicami. Obecnie promem płynie się około 2,5 godzin, natomiast po wybudowaniu tunelu czas by się skrócił do około pół godziny. W ramach Rail Baltiki w krajach bałtyckich powstanie 870 km normalnotorowej linii kolejowej, 213 km na terenie Estonii, 265 km na terenie Łotwy oraz 392 na terenie Litwy. Prędkość projektowa linii to 249 km na godzinę. Trasa zostanie zbudowana zgodnie z obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa. Do sterowania ruchem pociągów zostanie wykorzystana najnowsza generacja europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym. Wszystkie skrzyżowania z drogami lub innymi liniami kolejowymi będą dwupoziomowe.
Dodatkowo trasa będzie ogrodzona na całej długości. Po drodze będzie 6 stacji: Tallin, Parnawa, Ryga lotnisko, Poniewież, Kowno, a także 7. stacja Wilno, gdzie ma dotrzeć łącznik od głównej trasy. Trasa rozpocznie się w Tallinie i przez tereny całkowicie dziewicze dotrze do granicy z Łotwą. Po drodze zahaczy jedynie o Parnawę. Na Łotwie prace projektowe są dość zaawansowane. W 2021 roku ogłoszono przetarg na budowę 200-kilometrowej nowej linii kolejowej, a także zaczęto budować już nowy dworzec kolejowy w Rydze oraz przystanek przy lotnisku. Trasa na Łotwie, podobnie jak w Estonii, zostanie poprowadzona zupełnie nowym śladem, oprócz właśnie okolic Rygi. Tutaj główna linia ominie miasto od wschodu, jednak zostanie też wybudowany łącznik do centrum miasta, który dodatkowo będzie przechodził koło lotniska. Po przecięciu granicy z Litwą trasa zostanie poprowadzona na zachód od Poniewieża i dojdzie do Kowna. Tutaj prace już trwają, budowane są nasypy i obiekty inżynieryjne na długości prawie 30 km. Budowany jest również najdłuższy obiekt w ciągu całej Rail Baltiki, czyli most nad rzeką Wilią długości 1,5 km. Po minięciu Kowna trasa po stronie wschodniej ominie Mariupol i dotrze do granicy z Polską. W Polsce nowa trasa rozpocznie się na granicy z Litwą i przez Suwałki dotrze do Ełku po całkowicie nowym śladzie. Odcinek ten jest na etapie projektowania. W Ełku trwa właśnie przebudowa stacji kolejowej. W przygotowaniu jest przetarg na budowę odcinka Ełk-Białystok. Jego ogłoszenie planowane jest na ten rok, a prace na lata 2025-2028. Na tym fragmencie nastąpi całkowita modernizacja trasy oraz dobudowa drugiego toru. W Białymstoku również kończy się modernizacja stacji. Planowana jest tutaj także łącznica umożliwiająca wjazd od strony Ełku od północy, a nie jak to teraz od południa, co pozwoli na niezmienianie kierunku jazdy jak to jest teraz. Z Białegostoku do Warszawy linia kolejowa nr 6 jest w końcowej fazie przebudowy. Na fragmencie z Białegostoku do Czyżewa trasa jest już zaprojektowana w takiej geometrii, aby można było na niej osiągnąć prędkość do 200 km/h w przyszłości. Na pozostałych fragmentach magistrali z Warszawy do Białegostoku na 90% fragmentów geometria szlaku będzie pozwalała na osiągnięcie 200 km/h po przybudowie kilkudziesięciu obiektów inżynieryjnych. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że taki dodatek o kolejach również Wam się spodobał. Materiały dostałem od następujących osób, za co im serdecznie dziękuję. Pozdrawiam, Radek.